Belgii. No słuchajcie, no w Belgii nie można zilustrować zakazu karmienia zwierząt inaczej niż pokazując frytkę, także no, bardzo belgijsko. W końcu kraj piwa, nie? Pociąg był opóźniony około pół godziny, ale w końcu udało się wyruszyć i tymczasowo opuszczam Brukselę. Zmierzam do Ostendy. Oto Ostenda, mój pierwszy punkt tripa. Taka ciekawostka, że nazwa tego miasta Ostende oznacza wschodni koniec. Płynie moja jednostka. Co ciekawe, bilet kosztuje 0 euro, także dbają o turystów. Dotarłem do docelowego punktu początkowego, którym jest ten Cepel w Ostendzie. Wybrałem to miejsce, bo po pierwsze mój trip łączy, tak jak wspomniałem, dwa morza, Morze Śródziemne z Morzem Północnym, czyli powinno się północne śródziemne. Są to dwa zupełnie różne akweny, ale mimo wszystko cieszę się, że prawdopodobnie uda mi się połączyć je swoim tripem. Po drugie, jak tak patrzyłem, to w sumie jest to najciekawsze miejsce na belgijskim wybrzeżu, więc idealnie pasowało do mojego pomysłu. Tam jest Ostenda, a tam już jest Wielka Brytania i jak patrzyłem w linii prostej najbliżej jest Ipswich, także nie tym razem, ale tam też kiedyś się wybiorę. Latarnia morska o nazwie Lange, jak mówią Flamanczycy, Flamandowie. Kościół Świętego Piotra i Pawła w Ostendzie. Brugia, po flamandzku Brugge, punkt numer 2. Ogarnijcie ludzie, jest godzina 22, jest tak jasno. Wiadomo, że Belgia leży na zachodnim skraju tej naszej strefy czasowej, ale naprawdę jestem w szoku. Godzina 22, przypominam. Piękny rynek brugijski. Naprawdę to jest taka klasa. No sami zobaczcie, jaka to jest architektura. To jest jakaś przebudowa, więc jest płachta, ale sztos. Zaczynam Odysei, mój dzień drugi. Dzisiaj w rozkładówce 3 miasta. Kończę Brugię. Przejeżdżam, spędzam tam parę godzin w Gandawie. I na koniec stołeczna, znana z rzeczy Bruksela. Jak ktoś ma więcej czasu, to może się udać w rejs po kanałach łodziami motorowymi. Cen nie sprawdzałem, ale na pewno warto. No cóż, dalej, a raczej bliżej podejść nie mogę, ale jak widzicie, to jest raczej madejowa ławka. Skorzystanie z niej mogłoby się skończyć perforacją. No tutaj to miasto jest całkowitą oazą spokoju. Chciałem mieć takie właśnie
lokum z okienkiem na spokojną taflę wody kanału Brugi. Zakonu, sióstr zakonnych. Oaza spokoju, naprawdę. Dla odmiany w tym ultra spokojnym mieście. Kolejna stacja, Gandawa, port na Tamie. No, tak wygląda wchodzenie do gandawskiej starówki, jak to w dawnych wielkich Niderlandach. Wiadomo, że teraz Niderlandy to bardziej nazwa zarezerwowana dla Holandii, jak to w Niderlandach. Oczywiście mamy tutaj kanał, świetną, średniowieczną zabudowę i co najważniejsze dla mnie obecnie, mamy też świetną pogodę. Dotarłem wreszcie do Gandawy, miasta trzech rzek, uważanego za jedno z najstarszych miast kraju i również jedno z najpopularniejszych miast pod względem turystycznym. Jeśli znowu mamy mówić o etymologii, to Ganda z języków celtyckich oznaczało skrzyżowanie dwóch rzek. Na razie do żadnej rzeki nie dotarłem, ale wszystko przede mną. Patrzcie tylko na te kamienice, jak to wygląda. Zamek Gravenstein. Co robią tu spoko, to na tabliczkach z nazwami ulic dodają dane biograficzne i ewentualnie jakieś wskazanie, kim kto był, więc spoko. Tutaj znowu trafiamy na nazwisko Van Eyck, czyli tutaj Hubertus i Jan Van Eyck, słynni niderlandzcy malarze, przedstawiciele niderlandzkiego realizmu. Tu pomnik ku ich czci. Jestem już w Brukseli. Pociąg z Gandawy jedzie bardzo krótko, więc to był rzut beretem. Idę teraz do hotelu zostawić moją ulubioną torbę na kółkach, którą ciągnę od dziesiątek kilometrów i potem idę na miasto. Zapowiada się spoko, ale jest mega dużo ludzi, no wiadomo, sobota. No i poza tym jest gorąco, ale w końcu mamy lipiec, nie? Wysiadłem na stacji Heysel. No to oznacza tylko jedno, zaraz się okaże, gdzie zmierzam. Do jednego z symboli Brukseli, czyli atomium. I oto po własnej osobie atomium, czyli konstrukcja
będąca kryształem żelaza powiększonym 165 miliardów razy o wysokości 102 metrów i trochę przypominająca tą konstrukcję do teleportacji z filmu Kontakt z Judy Foster. Jeśli ktoś kojarzy, to pewnie skojarzy. Niestety już jest zamknięte, bo jest do 18, więc tylko obejdę sobie dookoła, ale i tak super, że tu jestem. Z Heysel i Atomium wracam do centrum pieszo, żeby troszkę zobaczyć Brukselę od innej strony i też tak bardziej, wiecie, od strony takiego normalnego życia miejskiego, a mniej turystyki. Tutaj polski akcent po drodze, ale takich akcentów w tym mieście jest pełno. Obecnie jestem w trakcie szukania miejsca, gdzie można zapłacić za artykuły spożywcze kartą. Znalazłem jedno takie miejsce jak na razie, ale nie mogłem z niego korzystać, bo nie miałem gotówki, a mianowicie 50 centów na żeton do wózka i chciałem go nawet kupić za 1 euro, tylko żadna polska karta mi nie działała w tym sklepie, tak więc na razie chodzę chodzę z celem, ale bezskutecznie, szukając miejsca, gdzie mogę po prostu kupić sobie coś do picia. To miejsce o nazwie Gare Maritime, czyli dosłownie dworzec morski. Chwalą się, że to jest największy projekt jakiś leśny pod dachem. Widzicie, drzewa rosną. Zaraz pokażę, jak to wygląda. O, zresztą tutaj są wszędzie drzewa i hala jest ogromna. Brukselski waterfront nad kanałem brukselskim. Nie jest jakieś porywające miejsce, ale jakiś klimat ma w sobie. Mannequin Peace, czyli pomnik sikającego zioma. Jak widać, sika. Jest z siebie zadowolony, także to najważniejsze. Klapłem sobie na płycie, ale nie jestem sam. Dużo osób tak czyni, bo nie ma po prostu żadnych ławek. Za mną jest też bardzo fajny budynek. No także bardzo spoko. Belgijski parlament. Tam zmierzam w stronę siedzib Komisji Europejskiej, a tutaj piękny park. A stamtąd przyszedłem. Idę dalej. Budynek Komisji Europejskiej Berlaymont. Tutaj rezyduje pani Ursula von der Leyen, czyli przewodnicząca Komisji Europejskiej. A okolica prezentuje się tak.
A tutaj za szybą jest fragment muru berlińskiego z wizerunkiem JFK.